Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Forda Focusa Active. W 2018 roku Ford zaprezentował kolejną, czwartą już generację modelów Focus. Jedną z nowości było zaprezentowanie po raz pierwszy w historii uterenowionej wersji Active. I co ciekawe, ta odmiana występuje zarówno w hatchbacku, jak i w kombi. Ja do testów dostałem odmianę kombi, chociaż muszę przyznać, że hatchback wygląda naprawdę ciekawie. Zwłaszcza, że podwyższone kombi innych marek jeżdżą po naszych ulicach, a w przypadku hatchbacków jest chyba tylko Focus Active. Focusa Active łatwo odróżnić na ulicy od zwykłego Focusa po kilku detalach. Po pierwsze, Active ma pakiet plastikowych, czarnych dokładek, które są wokół całej karoserii. Chronią one lakier przed porysowaniem, gdy wjedziemy w lekki teren. Poza tym Active jest lekko podniesiony, a dokładnie o 3 cm z przodu i o 3,4 cm z tyłu. W sumie to wartość jest tak mała, że na przykład tutaj, jak stoję krzywo w terenie, to tego w ogóle nie widać. Ale tak czy inaczej, te czarne wstawki świetnie się komponują z pomarańczowym lakierem na testowanym Focusie. Bardzo ładne kombi. I całkiem praktyczne, bowiem bagażnik, który może być otwierany elektrycznie, ma pojemność 607 litrów bez opcjonalnego audio lub 575 litrów z opcjonalnym audio. Kawał kufra, który dodatkowo możemy zwiększyć do 1653 litrów bez audio lub do 1620 z audio. Tylną kanapę złożyć możemy z bagażnika albo z kabiny. Po złożeniu podłoga jest niemal idealnie płaska, uskok jest naprawdę minimalny. W ogóle w bagażniku jest drugie dno, które jest symboliczne, dosłownie na kilka centymetrów szerokości i tylko połowę szerokości bagażnika. Resztę właśnie zajmuje wspomniane wcześniej opcjonalne audio. Pod spodem mamy jeszcze dodatkowo koło dojazdowe, kilka małych przygródek oraz zestaw kluczy. Dodatkowo w bagażniku znajdziemy 2 rozkładane haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczką oraz małe przegrody po bokach. Focus w kombi bardzo miło zaskakuje ilością miejsca, gdzie zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu mamy też podłokietnik z 2 miejscami na poje, przejście do bagażnika oraz gniazdo pod zapalniczkę. Szkoda, że nie ma oddzielnych nawiewów czy złącz USB, bo wtedy byłoby wszystko, czego potrzebujemy. A i oczywiście, Active również ma to świetne rozwiązanie, jakim są rozkładane automatycznie nakładki na drzwi, które chronią przed obiciem. Genialne! Z przodu witają nas naprawdę wygodne fotele, które są w pełni manualne, tak samo jak i kierownica oraz podłokietnik. Niestety podłokietnik tylko w jednej płaszczyźnie, stąd też nie każdemu będzie pasował. Fotele, jak ktoś chce, mogą być elektryczne, bo jest taka opcja w konfiguratorze. W zasadzie to fotele z naszym logo Active oraz nazwa modelu na progach to jedyne elementy, dzięki którym odróżnimy zwykłego Focusa od właśnie uterenowionej wersji w środku. Poza tymi detalami cała deska rozdzielcza jest dokładnie taka sama jak w przypadku zwykłego Focusa. I ta deska jest naprawdę czytelna i wygląda dobrze. No okej, nie każdemu pewnie się podoba ten wystający ekran, ale niestety taką mamy dzisiaj modę. Mi osobiście on nie przeszkadzał, zwłaszcza, że działał naprawdę sprawnie i praktycznie nie miał opóźnienia w reakcji na dotyk. Miło też, że pod ekranem na dole deski są fizyczne przyciski do klimatyzacji, a nie tak jak to ma miejsce już w niektórych markach, że wszystko klikamy na ekranie. Drugi ekran znajdziemy pomiędzy zegarami i jest to bardzo rozbudowany komputer pokładowy wraz z obsługą audio, telefonu czy nawigacji. Muszę pochwalić Forda za jedno ze wskazań komputera pokładowego, gdzie naraz mamy pokazane średnie spalanie, chwilowe spalanie, średnią prędkość, a także zasięg. No idealne 4 wskazania, które zawsze lubię podglądać w aucie. Pięknie. Nie mam w sumie też zastrzeżeń do materiałów, chociaż momentami coś tam lekko zaskrzypi, ale tylko przy bardzo mocnym naciskaniu. Jakość materiałów jest niezła, choć dla mnie ważniejsze było brak błyszczących plastików typu piano black. Bardzo dobrze. W kabinie nie zabrakło też schowków. Na dole deski rozdzielczej mamy miejsce na telefon z opcjonalną ładowarką indukcyjną. Dalej mamy 3 miejsca na napoje, kolejne świetne miejsce na telefon oraz zamykany schowek w podłokietniku. W drzwiach mamy spore miejsce np. na butelkę z wodą, a przed pasażerem jest oczywiście największy zamykany schowek. Również po lewej stronie jest mały zamykany schowek. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę. Tutaj miłym akcentem jest otwieranie, gdzie wystarczy 2 razy pociągnąć za wajchę pod kolumną kierownicy i maska jest już odblokowana. Nie trzeba już nic naciskać pod maską, wystarczy podnieść, co jest wygodne. Podobny patent ma np. BMW. Szkoda tylko, że maska nie jest na siłownikach, no ale nie można mieć wszystkiego. Gama silnikowa Focusa Active jest nieco okrojona względem zwykłego Focusa, a dokładniej zabrano najsłabsze jednostki o mocy równej oraz mniejszej niż 100 koni.
W takim razie w Active podstawowym wariantem jest benzynowe 3-cylindrowe 1.0 turbo o mocy 125 koni. Dalej mamy benzynowe turbo 1.5 o mocach 150 oraz 182 konie, a także jednego turbo diesla 1.5 w dwóch wariantach mocowych 120 lub 150 koni. I właśnie ten najmocniejszy diesel pracował pod maską testowanego egzemplarza. 150 koni oraz 370 Nm dostępnych od 2000 obrotów. Co dla mnie było jednak największym zaskoczeniem, to bardzo cicha praca jak na silnik diesla. Dobra robota. Nieco gorzej z osiągami, gdzie od 0 do 100 auto przyspiesza w 9,5 sekundy. Chociaż subiektywnie start jest naprawdę niezły i tak do 70-80 km na godzinę auto bardzo fajnie potrafi wystrzelić. Gorzej jest powyżej tej prędkości. Auto wtedy wyczuwalnie słabnie. Albo może nie słabnie, ale moim zdaniem powinno lepiej przyspieszać. Za to muszę pochwalić spalanie, które jest świetne. Auto pali tyle co nic podczas spokojnej jazdy. Przy 120 auto pali 5,5 litra, a przy 100 nieco ponad 4 litry. Świetnie. W mieście udało mi się zrobić 6,5 litra, co również uważam za świetny wynik. W ogóle zrobiłem samochodem 750 km na pełnym baku, a jak tankowałem, to wciąż miałem jeszcze 62 km zasięgu i średnie spalanie 5,6 litra. 150 km zrobiłem w mieście, a reszta na trasie. Bardzo dobry wynik, ale tak jak mówiłem, to była bardzo spokojna jazda. W ogóle to najmocniejszy diesel występuje tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią o 8 przełożeniach. Jest to hydrokinetyczna przekładnia, która jest strasznie nerwowa przy spokojnej jeździe. Albo wtedy zamula, albo szarpie. No nie podoba mi się jej działanie. Nawet tryby jazdy tutaj niewiele pomagają. Owszem, sport, biegi są zmieniane szybciej, ale znowu są dłużej przeciągane po obrotach, co akurat w dieslu nie jest niczym miłym dla ucha. I to nawet w tak dobrze wyciszonym aucie. Sam kickdown również jest bardzo wolny. Chociaż to wszystko wygląda, jakby nie problemem była skrzynia, a jej oprogramowanie, bo na przykład biegi są zmieniane dość sprawnie przy takiej energicznej jeździe. Mam nadzieję, że to producent szybko poprawi, bowiem ten silnik występuje tylko z automatem. Albo niech da manual do wyboru, bowiem ten jest świetny. Jeździłem Focusem z benzynowym 182-konnym silnikiem i manualem i byłem zachwycony. Dobra, ale jednak nie skrzynia jest największą wadą, a napęd. Otóż uterenowiony Focus ma tylko napęd naprzód, bez możliwości do kupienia napędu na wszystkie koła. Ogromna szkoda, bo wtedy sens posiadania podniesionego kombi, w moim odczuciu, jest mocno bez sensu. Owszem, te 3 cm, jak widzicie, pozwalają bez problemu jechać po takich polnych, tam leśnych drogach, ale wystarczy śliski podjazd i auto już sobie nie da rady. A już na pewno nie na tych w pełni szosowych oponach. Szkoda. W tym miejscu muszę za to pochwalić prowadzenie. To jest genialne, jak na każdego Forda przystało. Bałem się, że te 3 cm jednak popsują prowadzenie, ale myliłem się. Focus świetnie się prowadzi. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, a zawieszenie idealnie zestrojone. Poważnie, kawał świetnej roboty. Pora na cennik. Tak jak mówiłem, Focus Active występuje tylko z mocniejszymi silnikami i tak najtańszy wariant to benzynowe 1.0, 3 cylindry o mocy 125 koni, którego cennik regularny zaczyna się od 90 700 zł za wersję hatchback. Dopłata do kombi to 4000 zł dla każdego silnika. Testowany najmocniejszy diesel kosztuje 117 450 zł w podstawie, a dodając do tego parę bajerów, które ma ten egzemplarz, dobijamy do 145 000 zł. Drogo, chociaż jak widzicie, w tym momencie są dość spore upusty, więc auto można kupić znacznie taniej. A jaka jest więc różnica względem zwykłego Focusa? Ciężko to tak dokładnie porównać, bo Active w standardzie, jak widzicie, jest bogato wyposażony, porównywalnie do poziomu ST-Line, czyli tego najbardziej sportowego i nieco obniżonego. Active jest jednak wciąż droższy o 3100 zł od właśnie poziomu ST-Line. Czy zatem opłaca się kupić odmianę Active? Dla mnie brak napędu 4x4 jest sporą wadą. Zdecydowanie wolałbym zwykłego Focusa w kombi. No chyba, że ktoś gardzi SUV-ami, a chciałby mieć jednak nieco podniesione auto z łatwiejszym wsiadaniem i minimalnie większym prześwitem, wtedy Active się sprawdzi. Ale już pomijając brak napędu 4x4, to Focus Active jest bardzo dopracowanym autem. Bardzo przestronny, bardzo wygodny, genialnie się prowadzi i to nawet z podniesionym lekko zawieszeniem. Do tego 2-litrowy diesel jest naprawdę ekonomiczny i bardzo cichy. Szkoda tylko, że nie występuje z manualem, bo praca automatu pozostawia nieco do życzenia.
Tak czy inaczej, jakiego Focusa byście nie wybrali, to będziecie zadowoleni. Świetny samochód.